Podcast powstaje w ramach akcji Posiłki Mocy. Ratujemy żywność przed zmarnowaniem i dostarczamy ją niemobilnym rodzinom osób z niepełnosprawnościami. Więcej o nas znajdziesz na stronie stowarzyszeniemudita.pl. Cześć, tu Ola Niedziewicz. Zapraszam Cię na nowy odcinek podcastu Mocy. Przedstawiamy w nim historię niemobilnych rodzin osób z niepełnosprawnościami. Dzisiaj chcę przedstawić Wam historię pani Małgorzaty, która jest matką 2 synów, Maksymiliana i Franka. Młodszy z nich, Franek, wymaga stałej opieki. Chłopiec jest w spektrum autyzmu, ma dziecięce porażenie mózgowe oraz znacznie opóźniony rozwój psychoruchowy. Pani Małgorzata sama jest osobą z niepełnosprawnością po przebytej chorobie nowotworowej. Podczas naszego spotkania powiedziała mi o sobie wiele rzeczy, na przykład to, że bardzo lubi pomagać innym. W tym odcinku dowiecie się między innymi w jaki sposób. Dzień dobry. Cieszę się, że się udało w końcu. A wreszcie, po kłopotach. Herbatę może? Tak, poproszę. Herbatę zwykła? Zwykła. Słodzik czy cukier? Cukier poproszę. Nie. Nie, nie trzeba? Spoko. Nie, dlatego, że będą chodzić do ogrodu. No, to sobie Bardzo ładne mieszkanie. No jest rok. Dopiero rok je mamy. Mieliśmy 100% remont po naszej stronie. Wyposażenie, remont, wszystko. Bo trzeba było antypoślizgowe, wszystkie panele porobić, wszystko. Tak, to jest śliczne. No jest śliczne, to prawda. Ale jest i dużo pracy. Dałoby się podłączyć ten laptop, żeby się nie rozładował w trakcie? To jest długi kabel, także To spokojnie. musiałyście przesiąść tu. Dobra. To chyba możemy zaczynać. I dziękuję, że się zgodziła Pani spotkać ze mną. Niech Pani opowie coś o swojej rodzinie. Jestem niepełnosprawną mamą 2 niepełnosprawnych synów. Jeden ma 15 lat, drugi 5 lat. Mam męża, który dzięki Bogu nam się opiekuje. Nie zrezygnował mimo niepełnosprawności mojej i co się okazało syna przy porodzie, mimo że syn był zdrowy, cała ciąża szła poprawnie. Niestety przy porodzie doszło do dużych komplikacji i wyszło, że syn jest mocno niepełnosprawny. Mąż się nami opiekuje, bo mamy wymóg opieki. Nie pracujemy, bo nie możemy. Pewnie byśmy chcieli. Ja, bo nie dostaję zgody od lekarzy na podjęcie pracy. Mąż, ponieważ musi się nami opiekować i nie ma możliwości, żebym ja przy swoim stanie zdrowia została sama z dziećmi, bo jest to za duże ryzyko. I jak wygląda Pani dzień, tak przeciętnie? Wstajemy o 6 rano, żeby podać leki, sprawdzić co z młodszym synem, przygotować go do przedszkola. Przyjeżdża transport z Urzędu Miasta, bo wyprosiliśmy, żadna z nas nie ma auta, ani prawa jazdy, więc z Urzędu Miasta jest auto dla dzieci niepełnosprawnych, więc go zawożą do przedszkola, do którego od początku chodził. Mimo zmiany adresu dowożą go do przedszkola, który zaczynał, czyli takim dzieciom się też nie zmienia przedszkoli, tak? Ani lekarza, ani przedszkoli, więc on został w placówce, w której na początku pod poprzednim adresem był. Później trochę sprzątam, bo ja mogę sprzątać i mogę gotować, nie dźwigam nic ciężkiego, nie chodzę na zakupy, bo mi nie wolno. Bo za często tracę przytomność, bo to jest przepuklina kręgosłupowa. Nie wiemy, czy onkologiczna. Nie podjęłam leczenia po urodzeniu dziecka, bo nie mam na to czasu, delikatnie mówiąc. Może to jest troszeczkę lekceważące, ale postawienie dziecka na nogi dla mnie jest ważniejsze niż obecnie zajęcie się zdrowiem. Chodzę, nie trafiam do szpitala, więc uważam, że nie jest tak tragicznie. Później zajmuję się karteczkami z kalendarzy, które pomagają nam utrzymać prawidłową rehabilitację, leczenie. Często do kupienia jakiegoś sprzętu dla dziecka niepełnosprawnego, który niestety z PFRON-u albo trzeba długo walczyć, albo nie ma w ogóle refundacji. Tak, bo te karteczki, to Pani ma taką swoją działalność własną, na której nie dorabia. jest to- Nie nie jest to działalność. Nie jest to działalność. Te karteczki z kalendarzy były początkiem pomocy dla dzieci z SMA. Ja miałam takie 3 kalendarze kiedyś pamiątkowe od kogoś i ja te karteczki oddałam jako cegiełki dla tych dzieci. Po prostu tam i później kupowałam, bo jeszcze miałam jakiś tam budżet, który za czym musiałam zrezygnować z pracy na poczet dziecka. Jakiś tam budżet miałam, dokupiłam trochę tych kalendarzy, dawałam dzieciom i później słynna mama Franka Sudela, która jest lekarzem, powiedziała, że skoro pomagamy tak dużo dzieciom, dlaczego nie zrobimy zbiórki na siebie? No i to nas tknęło, bo ona powiedziała, że to jest niespotykane, żebyśmy z taką sytuacją pomagali tylko i wyłącznie dzieciom, a nie sobie. A my objęliśmy 10 dzieci tymi karteczkami po roku.
Najbardziej się śmiałam z męża, bo mówi, że kiedyś mu się daty śniły. I te daty to są z kalendarzy. Na dzień dzisiejszy pomagamy dzieciom z SMA. Dalej oddajemy te nasze karteczki jako ich cegiełki, ale też mamy swoje karteczki dla swojego syna jednego i drugiego. Te karteczki to nie jest sprzedaż, bo nie wolno nam jako osoby niepełnosprawne będące na zasiłku sprzedawać. Ale jest to wpłata na... To jest Fundacja Pomagam.pl. Bo jest się pomagam i pomagam.pl. I tam rozlicza się rehabilitację dzieci, zakup kalendarzy, bo ostatnio okazało się, że pokryli nam część zakupu kalendarzy, bo kupiliśmy na dużą kwotę, żeby wystartować mocniej, tak, żeby móc pomóc i większości dzieci, no i nam spłacić jak najszybciej ten kredyt, tak, bo dla nas nie jest to zabawny kredyt na 5 lat, drugi jest na 7. Chcieliśmy go spłacić 2 lata, tak? Więc no, coś trzeba robić, tak? No, nie mogę siedzieć w domu, kiedy mam zamkniętą pomoc systemu opieki społecznej, bo mam świadczenia, które przekraczają dochody. Rata kredytu jest przychodem w Polsce, więc opieka społeczna nie pomoże nam ani w stypendium, ani w obiadach. Mimo że dzieci są niepełnosprawne, mimo że kryteria, bez tej raty kredytu byśmy spełniali wszelkie kryteria pomocy z opieki. Nie możemy dostać nawet skierowania do Banku Żywności, gdzie korzystają w lepszej sytuacji osoby, ale no mówię, no tu jest rata kredytu, łączna rata wszystkich kredytów to jest 3200. Na dzień dzisiejszy z tych karteczek z kalendarzy spłaciliśmy 2 kredyty, rozliczyliśmy zakup i wysyłki przez cały rok, bo to jest roczna dla nas i roczna dla fundacji. I udało się nam jeszcze uzbierać na turnus rehabilitacyjny połowę, w sierpniu chłopcy jadą. No to już jest połowa 20 000, to jest sporo. No i mam nadzieję, że spłacimy wcześniej, tak, całe. Tak, jeszcze żeby tak rozjaśnić, to te karteczki z kalendarza to działa w taki sposób, że osoba, która jest zainteresowana, może poprosić o konkretną datę i w zamian za to na przykład wpłacić na zbiórkę, tak? Na Tak, mamy rocznik 68, czyli od 1968 i później od 72 do 2020. I jeśli ktoś ma na przykład wszystkie roczniki od 72 do 2020 po kilka egzemplarzy, bo udało nam się dzięki pomocy dzieciaczkom kupić więcej, tak? No bo one pracują nie tylko na nas, pracują jeszcze na inne dzieci. Na dzieci z SMA wyszło prawie 800 000 w 2 lata. To jest mega pomoc. Jak od osoby zwykłej, to dużo. Nie jest to moja pomoc. Moją pomocą jest tylko to, że ja tą karteczkę daję, wysyłam danej osobie, a ona wpłaca na tamte dzieci. Na swoje dzieci mamy swoje karteczki, tak? I nie jest tak, że jest kwota minimalna 5 zł. Uważam, że to jest kwota symboliczna, bo większość tych dat chodzi między 20 a 50 na internecie. Niektóre są tańsze, no bo wiadomo, rocznikowo, tak, ale te starsze roczniki, daty są bardzo drogie. Więc ja dałam symboliczną. Bywa tak, że jest pani, która wpłaciła 500 zł za jedną datę. I ona nie powiedziała, że... Ja się spytałam, dlaczego tak dużo. Ona powiedziała, że jej córka zmarła rok temu, zostało trochę pieniędzy i że ona przez 3 miesiące będzie kupowała po jednej dacie po 500 zł. Bo nie może przekroczyć takiego limitu, Znaczy ona powiedziała, że jeśli płaciłaby całość za te 3 daty, to przekroczy i wszedłby mi system podatkowy, co z automatu, bo ona zna tą sytuację, z automatu zebrano by mi świadczenie na dziecko niepełnosprawne. Bo wspomniała Pani o kredytach, to na co potrzebne są pieniądze najbardziej? Pierwszy kredyt, jaki był pociągnięty, to był wciągnięty prawie 5 lat temu po urodzeniu dziecka, jak się dowiedziałam, że jest to głębokie niedotlenienie okołoporodowe. I wtedy wzięłam kredyt pierwszy, który pomógł mi, delikatnie mówiąc, po pół roku, jak wzięłam tę kwotę, po pół roku postawić dziecko, że dziecko jest bez aparatury tlenowej. Zaczęło samo oddychać. Było problem jeszcze z defekacją, bo też nie robił sam kupy, nie robił siusiu sam, więc musieliśmy to wszystko sami wypracować. Później dostaliśmy mieszkanie, które częściowo musieliśmy wyremontować sami. Jak udowodniłam Urzędowi Miasta po wyremontowaniu, bo to były 2 pokoiki z kuchnią, po wyremontowaniu udowodniłam Urzędowi Miasta, przede wszystkim pani naczelnik u nas, że źle oceniła orzeczenie o niepełnosprawności i kartę za życia, bo dziecko posiada tak zwaną kartę Ministerstwa Zdrowia o tym, że jest nieuleczalnie chore, czyli to jest rzecz, która jest niepodważalna. Pani naczelnik stwierdziła, że taką kartę można kupić. No, byłam zszokowana i co jest najdziwniejsze, pani naczelnik miała dziecko niepełnosprawne, które się już wyprowadziło bezduże po podobnym porażeniu mózgowym. A taka osoba zlekceważyła nawet wpis w orzeczeniu, że dziecko wymaga osobnego pokoju. Czyli tak naprawdę od razu powinniśmy dostać 3 pokoje, a nie 2. I jeszcze 2 do częściowego remontu po naszej stronie. Więc my dobraliśmy remont, żeby jak najszybciej, bo dziecko było wtedy, dostaliśmy to mieszkanie miesiąc przed tym, jak dziecko miało mieć operację pierwszą.
Jak im udowodniłam, trwało to 1,5 roku, żeby im udowodnić, że nam potrzeba 3 pokoi, bo nie ma możliwości wykonania nawet SUO, czyli specjalistycznych usług opiekuńczych u dziecka. Dostaliśmy odmowę od wszelkich neurologów na wykonanie rehabilitacji w domu, bo nie było miejsca. Na łóżku 2-metrowym nie da się zrobić rehabilitacji, bo to wymaga osobnego sprzętu. Takie dzieci, miesiąc czasu wystarczy bez masaży, rehabilitacji, stosownych ćwiczeń. Takie dzieci zwracają z powrotem. A jak się nazywa syn? Tak. Franek. Franek. Maksymilian w miarę funkcjonuje, ale mówimy o Franku. Na przykład, no i po takiej walce, prawie 1,5 rocznej, otrzymaliśmy obecne mieszkanie. Obecne mieszkanie toczyła się walka, ponieważ ma 4 pokoje, nie 3. Ma wysoki standard, jest w osiedlu, jak to ładnie nazwał pan burmistrz na wywiadzie ze mną, dygnitarzy, więc to nie jest dla osób zwykłych, a nie daj Boże niepełnosprawnych. Trochę mi się głupio zrobiło, tak? No bo to nie jest fajne usłyszeć, że może pani dostać w tym osiedlu, ale my nie mamy pieniędzy, a po drugie, no nie bardzo, żebyśmy pani dali 4 pokoje, no bo jak pani sobie poradzi przede wszystkim on stwierdził, że możemy sobie nie poradzić z otoczeniem. Czyli tak jakby już odgórnie wziął moją niepełnosprawność jako coś niekorzystnego. Ale w jaki sposób sobie nie poradzić z otoczeniem? Poprzednie mieszkanie, które dostaliśmy, pan nad nami był przewodniczący wspólnoty, który powiedział to się nazywa administratorowi i policji, że pospólstwo niepełnosprawne powinno mieszkać pod lasem, że my z dziećmi niepełnosprawnymi nie nadajemy się do bloku. No pan burmistrz zwątpił, tak? Prawda jest taka, ja mam wpisane niepełnosprawność jako pierwszy punkt psychiatryczny, bo afektywno-dwubiegunowa w Polsce nie jest uznawana za chorobę neurologiczną, tylko psychiatryczną. W Polsce utarło się, że jeśli jest pierwsze 0,2P w orzeczeniu, no to ta osoba musi być mocno dysfunkcyjna. U nas orzeczenie psychiatryczne, a drugie onkologiczne, drugie w ogóle, czy trzecie, tak jak ja mam na kręgosłup 5R, w ogóle nie jest brane pod uwagę. Dla nich jest podstawa, że oni już mają to wpisane, że jest ona psychiczna. Ja mam dziecko, Franek jest o bardzo niskiej odporności, jeżeli chodzi o choroby. Zaprowadzenie go na basen i z powrotem powoduje to, że za 2 dni jest chory. Dmuchane jacuzzi, które jest nagrzane do 40 stopni, ma możliwość i rehabilitacji, i ćwiczeń. I ono jest niezbędne, bo w tym momencie ja go mam od razu w domu i nie ma możliwości przewijania. Wiem, co ćwiczę, bo przyjeżdża raz na 2 tygodnie pani z Fundacji Polsat, pokazuje mi nowe ćwiczenia. Jest 2 razy w tygodniu oryginalny rehabilitant, czyli płatne. No i pomaga, tak? Ale ludzie bardzo źle spojrzeli na to, że mamy jacuzzi na ogrodzie. To, że robię na dzień dzisiejszy mały ogródek, którym chcę pokazać dziecku, że będą truskawki, że będą poziomki. To jest irracjonalne. Według tych ludzi jest irracjonalne tutaj. Czyli spotyka się pani z wieloma stereotypami. Bardzo dużo, bardzo dużo. Pani, która pomogła mi uzyskać to mieszkanie, czyli pokazała mi ten pustostan, myślała, że niepełnosprawne osoby będą, nie wiem, siedziały w domu, a moje dzieci większość czasu spędzają na dworzu. Staram się z nimi ćwiczyć, bawić się. No, to jest niespotykane. Nie wiem, u nas jest stereotyp w Polsce, że takie dzieci powinny chyba w szafie być. Bo kiedyś na wsiach to się chowało przed sołtysem, księdzem, takie dziecko w szafie albo gdzieś w osobnym pokoju, żeby nikt go nie widział, tak? A moje dzieci są, dzięki Bogu, że są te karteczki, bo są rehabilitowane, leczone na bieżąco. Franek jest bardzo funkcyjny. Mimo że to jest 5-latek, on odpowiada 2-latkowi, czyli zaczyna poprawnie mówić i zaczyna poprawnie chodzić i pierwsze słowa mówi. To jest bardzo dużo. Dla dziecka z porażeniem mózgowym, które nie rokowało, no to jest mega. Ale nad tym trzeba niestety pracować. Tak przede wszystkim pieniądze trzeba na to mieć. Bo u nas w Polsce nie zrobisz nic. 2 razy w roku zaproponowano mi z NFZ-u rehabilitację. Turnusy rehabilitacyjne są dopłacane niecałe 3000 z PFRON-u. Turnus, który mam obecnie w lipcu, jest 19 800. Powiedziano mi, że ja nie muszę takiego turnusu mieć, czyli nie muszę wziąć tylu zajęć. Mimo że tam jest gwarancja od razu i rehabilitacji psychologicznej, i neurologicznej u obydwu chłopców. No ale też powinno się korzystać tylko z tych tak zwanych najtańszych, tak? Że mamy nie powinny liczyć na to, że powinny mieć lepsze, tak? Że jest dojście do lepszych, tylko niestety płatnych. A jakie były pani początki z opieką nad Frankiem? Jak to było usłyszeć diagnozę? Ja spodziewałam się tej diagnozy. Spodziewałam się, że może być kłopot przy porodzie, ponieważ ja mam bypassy żołądka, które od razu mi tłumaczył lekarz, jak zachodziłam w ciążę, że mogą być kłopoty, jeżeli chodzi o lekarzy. Jestem pierwszą w Polsce dziewczyną, która z bypassami rodzi, czyli że się odważyłam zajść w ciążę.
Bypassy powodują to, że oni przecinając mnie przed sercem, mimo że planowane, mały pociągnął nogą ten bypass i go po prostu wyrwał. Ja wiedziałam, że może być coś nie tak, tylko nie wiedziałam, że na początku lekarze to zakryją, bo on był wypisany z 10 punktami. On dostał szczepionkę, jak miał 4 miesiące i on się na drugi dzień rozłożył jak kartka zeszytu. Najpierw wielka wojna, bo ja byłam pewna, że to noptak poszczepienne. Okazało się, że nie, bo zawieźliśmy go do Centrum Zdrowia Dziecka, zrobione biorezonansy, zrobione komputerowe wszystkie badania głowy. Okazało się, że dziecko jest z niedotlenieniem i to bardzo dużym, bo miało jeszcze 12 ml płynu w mózgu. No i to zmusiło mnie do czytania szybkiego, bo ja jestem osobą, która wcześniej miała ratownictwo medyczne podstawowe, więc dzięki Bogu coś umiałam. Uczyłam się na szpitalu monarowskim, pomagając bezdomnym, więc wiedziałam, pierwsze podstawy opieki znałam, tak? Więc no, większym problemem był mąż, który strasznie się bał do podejścia do dziecka. Niesamowicie, on jakby, mi nie wolno go było dźwigać, tak, ale wszelka obsługa, wszelkie, nie wiem, zawahania z tlenem, on od razu trząsł. Bał się, że je skrzywdzi w jakiś sposób? Tak, że na przykład podkręci za dużo tlenu, że poda nie tak maskę, że on jest drobny, że on jest nieporadny, bo to dziecko było wiotkie, po prostu on miał napisane wcześniej czterokończynowe, teraz ma wpisane połowicze, nie? Udar połowiczy poprzez DPM połowicze, czyli porażenie mózgowe. I jak pani spędza z nim czas? Oprócz rehabilitacji, czy jest jeszcze miejsce na jakieś takie codzienne radości? Jest. Franek bardzo lubi wodę, więc to jacuzzi jest włączane o 13, żeby się nagrzało do 18 i on 1,5 godziny potrafi spędzać w tej wodzie, więc on sobie ćwiczy, nurkuje, ma swoje zabawki. Też ćwiczymy tlenoterapię, bo on rzuca mu te zabawki i on się uczy, jak je łowić pod wodą, bo wcześniej ciężko było z oddechem. Bawi się, on uwielbia zabawki, mało spędza bajek, to raczej mu nie dajemy komputerowych, bo to nie jest do rozwoju dziecka. Wychodzi na spacery, chodzi na trampoliny. Właśnie wyobrażam sobie, że samo wyjście z domu może być problematyczne dla pani, jeżeli chciałaby pani gdzieś zabrać syna. Nie ma możliwości, ze starszym synem wyjdę, ponieważ umie reagować, jak ja tracę przytomność, bo ja mam utratę przytomności spowodowane niedotlenieniem. No ale nie mam na dzień dzisiejszy ani czasu, ani dobrego lekarza, ani pieniędzy, żeby to zrobić prywatnie, bo państwowo pewnie by mnie tam podratowali, ale no nie mamy też czasu na to, żebym pół roku jeździła na wózku następne, bo mamy dziecko, mamy większe priorytety, tak, no. To, żebym się przewróciła sama jest okej. Nie daj Boże, przy mojej wadze, ja ważę prawie 100 kilo, przewróciłabym się na takie dziecko. Zrobię dziecku krzywdę, które już jest chore. Druga sprawa jest taka, to dziecko nie jest intelektualnie rozwinięte, mimo że żaden chyba 5-latek nie zadzwoniłby na pogotowie. Więc ja nie mam możliwości wyjścia z nim samym, tak? No bo nawet gdybym bardzo chciała, tak? Nie ryzykuję. A ma pani jakieś wsparcie, oprócz oczywiście wsparcia męża? Nie mamy rodziny. Z opieki społecznej SUO nam nie przysługuje, bo przekroczyliśmy dochody, musielibyśmy płacić 100%, czyli specjalistyczne usługi opiekuńcze. One są równoważne z tym, że ja wolę wziąć prywatnie. Tylko pani z opieki społecznej z SUO nie jest wykształcona, tylko przychodzi do opieki odciążyć mnie, tak? Nie zrobi wszystkiego przy dziecku. Wolę wziąć te pieniądze, dołożyć 10 czy 20 zł do danej godziny, żeby ktoś przyszedł, w międzyczasie z dzieckiem coś zrobił, a ja w międzyczasie chociażby mogła spokojnie wypić z mężem kawę, tak? No bo dla siebie nie mamy wiele czasu, tak? To, że on wytrzymuje ze mną i z dzieciakami, to jest cud. A czy chce pani opowiedzieć o tym, jak się pani poznała z mężem? Nie mamy wspólnych znajomych. Pracowałam wcześniej w systemie opieki społecznej jako pracownik terenowy, czyli pomagałam przy osobach niepełnosprawnych i poznałam tam pana, u którego mój obecny mąż mieszkał jako opiekun. No i tak się poznaliśmy. Wchodząc w relację raportu, co u danej osoby słychać niepełnosprawnej, poznałam go jako osobę, która nie miała gdzie mieszkać, a opiekowała się tym panem, w zamian miała dach nad głową. No i tak się zaprzyjaźniliśmy i zostaliśmy. Wracając do niepełnosprawności pani synów, to chciałam się zapytać o starszego syna. Czy Maksymilian jest dzieckiem, które na początku twierdzono, że ma ADHD i zaburzenia zachowania. W wieku 12 lat, on od 6 roku życia do 13 prawie spędził w szkole z zakładem psychiatrycznym. Nie pozwoliłam na to, żeby to był internat. Czyli dziecko było codziennie dowożone na terapię, na naukę i przywożone do domu. a dlaczego to było takie ważne, żeby to nie był internet? Bo nie chciałam, żeby on dzielił się poza domem. Takie dziecko może... Obecnie chodzi do internetu, bo już jest duży, tak? Bo ma 15 lat i szkoła nie jest już podstawowa. Nie chciałam, żeby czuł się odrzucony, bo to jest nie jego ojciec, to jest mój drugi mąż.
Nie chciałam, żeby czuł się odrzucony, żeby czuł się mniej ważny. No bo to było akurat na tym przełomie, że on trafił do szpitala, ja poznałam męża. Więc no mógłby taki dzieciaczek, który... On jest bardzo mądry, bo on ma wpisany poziom intelektualny ponad normę, a zachowanie i możliwość oceny, on obecnie ma 15 lat, a ocena jego zachowania jest na 10. Skończył 6 klas podstawowych w zakładzie psychiatrycznym, delikatnie mówiąc, tak, bo to jest dzienny zakład, szkoła i dzienny pobyt w placówce psychiatrycznej. Później poszedł do szkoły przyinternatowej, ale jako dochodzący, bo dalej walczyłam, żeby był dochodzący. Kończył podstawówkę jako dochodzący uczeń. I w międzyczasie wylądował 2 razy w szpitalu psychiatrycznym z powodu, delikatnie mówiąc, nie radzenia sobie z sytuacją, tak? No i lekarze znaleźli wreszcie nazwę na chorobę, jak trafił na Kasprzaka jako 13-latek, że jest to afektywno-dwubiegunowa, czyli genetyczna mama. Że jest to identyczne zachowanie, identyczny pokrój. No i trzeba podać leki, spróbować przynajmniej podać na początku leki, które bierze mama. No i trafili w 10. Dzieciak na dzień dzisiejszy chodzi do szkoły, nie ma większych konfliktów. To jest dziecko, które jest internatem, tylko dlatego, że inna szkoła go nie przyjęła, bo dalej ma afektywno-dwubiegunową, tak? I padaczkę, więc szkoły, te dzieci, a już jak słyszą padaczka, to są, epilepsja dokładnie to jest pisane, to są dzieci zazwyczaj albo w liceum, albo w jakiejś placówce dziwnej. Nie ma czegoś takiego jak syn chciał iść na kucharza. Nie dopuszczają. Ile ja zeszłam walki z lekarzami, żeby ktoś dał zgodę dopuścić go do chociażby praktyk, żeby spróbował iść na kucharza. Powiedziałam, że jeśli sobie tymi napadami nie będzie radził, bo on ma padaczkę nietypową, czyli nie taką, której się położy, upadnie i leży, tylko wyłączeniową, czyli stoi jak subsoli. Więc taka osoba, jak będzie miała nóż w ręku, albo sprzęt, jest zagrożeniem dla kogoś, nie tylko dla siebie, przede wszystkim dla kogoś. Ale uprosiliśmy lekarzy, uprosiliśmy szkołę po dłuższych dyskusjach, żeby spróbowali go przyjąć. A ponieważ on tam kończył podstawówkę, więc oni go po części znali, wiedzieli jak reagować na niego i tak dalej. Zgodzili się. No tu jestem wdzięczna dyrektorowi, tak, bo empatia jego do choroby syna i do całokształtu naszej sytuacji jest niesamowita. Dużo Pani opowiada o tym, że walczy Pani z urzędami o marzenia swoich dzieci. O marzenia nie, no nie chodzi o marzenia. Tu chodzi o to, żeby dzieci funkcjonowały jak najbardziej poprawnie, bo jeśli mnie zabraknie męża, mąż jest starszy już, tak, bo już ma te 60 coś tam lat, delikatnie mówiąc. Ja, jeśli będę musiała za rok, 2 pójść na tę operację na kręgosłup, mam jeszcze guzy krtani, które nie chciałabym, żeby okazały się przerzutem rakowym, bo część żołądka już jest usunięta, więc chciałabym, żeby do tego czasu, kiedy mój stan zdrowia pozwala na chodzenie, żeby te dzieci jak najwięcej umiały same po prostu funkcjonować. A chciałam zapytać, bo to jest niesamowity wysiłek, skąd Pani bierze siłę, żeby tyle robić? Powiem tak, afektywno-dwubiegunowa ma poziom manii i depresji. Mania chyba daje mi siłę. Ja powiedziałam, że ta choroba daje mi siłę. No, nazywam to też, u syna też nauczyłam go wykorzystywać tą zwyżkę nastroju jako coś pozytywnego, czyli że może spróbować wtedy sportu, może spróbować czegoś innego z nauką, bo wtedy nam łatwiej jest. To nie jest aż tak źle. Jeśli to jest kontrolowane, jeśli to jest leczone, można naprawdę wykorzystać na plusy. Ja nie mam problemu pójścia do urzędu. Umiem skoncentrować się na tyle, żeby przygotować się prawnie do tego urzędu. Bo niestety u nas prawnie, jak się nie przygotujesz, czyli nie znajdziesz argumentów stosownych, nie wywalczysz nic w urzędzie. Też jest dziwne to, że no ja akurat nie mogę pracować, tak, bo mi ani zdrowie, ani lekarze nie pozwalają na pracę. Ale są mamy, które mogłyby w czasie, kiedy dziecko jest w jakiejś placówce dziennej, czy to jest przedszkole, czy to jest żłobek integracyjny, czy to jest szkoła integracyjna, mogłyby pójść nawet chociażby umyć okna, ale nie mogą. Nawet jeśli mają godzinę na to, żeby to robić, nie mogą, bo prawo im tego zabrania. I w tym momencie muszą ograniczać pomoc dziecku. Jest to chore. Powinna być jakaś możliwość do robienia, chociażby symbolicznych kwot. Ja nie mówię drugiego zasiłku. Chociaż dla niektórych 2000 zasiłku, 2000 obecnie chyba 70 jest zasiłku na rezygnację z pracy, to są kwoty, nie wiem, ja powinnam z tego, nie wiem, Mercedesa mieć i wyjeżdżać chyba na Malediwy. A tak z ciekawości, na co Pani starczy to 2000 zł? 3200 zł jest kredyt. Karteczki z kalendarzy dają to, że prawie 6000 rehabilitacji i leczenia co miesiąc, takie minimalne 6000 jest płacona. Na przykład opis do tej zbiórki, którą mam przy karteczkach podpiętą, robiła mi pani u nas z gazety, mieszkaniec, tu na Pradze.
Napisałam, i ona mówi, nie mogę pani pomóc, bo prawo nam nie pozwala wrzucić reklamy tych karteczek jako pomoc nawet. Ale mogę pani napisać tekst do zbiórki. No bo ja tego nie umiem, tak? Napisała i świetnie się przyjął, bo tam jest pełny opis, że to nie jest tak całkowicie na rehabilitację, na spłatę kredytów, na obecną rehabilitację i na spłatę przede wszystkim zobowiązań, żeby te dzieci nie zostały obciążone, gdyby którekolwiek z nas zmarło. Bo te dzieci nie dadzą sobie rady z kredytem, który już procenty dziś rosną, tak? Więc my zaplanowaliśmy, że jak będą te karteczki, przyciśniemy lato, przyciśniemy teraz zimę, są okazje Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, troszeczkę tych karteczek zejdzie, nadpłacamy ile się da, żeby jak najszybciej spłacić ostatni kredyt. On jest duży, ale mam nadzieję, że rok, półtora go spłacimy. Ale ja też muszę pracować, ja nie leżę w domu, jak to ktoś powiedział, maluję włosy i paznokcie, tak? Mamy 6 000 dochodu, to teraz policzmy, 3 000 z kredytu. Mam dodatek mieszkaniowy, mam obniżkę czynszu, mimo to kredyt jest 700, znaczy czynsz jest 700 zł. Dołóż do tego prąd, dołóż do tego zużycie wody raz na pół roku, bo jest różnica. Dołóż do tego gaz, wiadomo, że dziecko musi mieć telewizor, internet. Dołóż do tego wizyty. Franek nie nadaje się do komunikacji miejskiej. Dostaje po prostu szału. Też nie chcę, żeby ludzie mówili, że jest niewychowany. Co na to wpływa? On jest nadwrażliwy słuchowo. To są dzieci, które są z porażeniem mózgowym, są dzieci przede wszystkim do terapii SI i WR. Czyli on nie, nawet w przedszkolu, jak jest za głośno, zatyka uszy, ma swoją panią, bo on ma przydzieloną panią do opieki w przedszkolu i ona jest z nim te wszystkie godziny, aż do czasu wyjścia jego, tak? Więc codziennie jest. To nie jest tak, bo to jest dziecko, które musi mieć opiekuna. Więc jest zatrudniony z Urzędu Miasta pracownik, który jest z nim, tak? I ona wie, że jeśli jest za głośno albo jest jakiś dziwny instrument włączony, to ona musi wyjść z nim do innego pomieszczenia, bo on sobie z tym nie radzi. W autobusach jest głośno. Ludzie rozmawiają, mają włączone telefony, zaszczeka piesek i on po prostu dostaje ataku złości. Chciałam jeszcze zapytać o takie codzienne życie. Jakie jeszcze trafiają się bariery w związku właśnie z niepełnosprawnością syna? Pierwszy krok już sam stawia, więc jest opiekunem, ponieważ leci na lewą stronę, więc nie ma problemu tak, żeby on nie był funkcyjny, tak? Nikt go nie rozumie, poza rodzicami, no bo my i pani na przykład w przedszkolu, która się nim opiekuje, rozumie jego język, tak? No bo on na badaniach jakieś tam ostatnio wyszło, chyba ze 2 tygodnie temu, na 20 słów powtórzył tylko 3 z błędem, czyli w ogóle nie powtarza słów i jeszcze 3 z błędem zrobił. Więc oni go rozumieją swoim językiem. Tak on się nauczył, pokazuje, one wiedzą, co to Czyli jest. można się z nim komunikować mimo wszystko. Da się, jak każda matka nauczy się niepełnosprawnego dziecka, nie ma czegoś takiego, że nie. Społeczeństwo go nie odbiera, sąsiedzi próbują z nim rozmawiać, ale go nie rozumieją. Ale to nie jest tak, że też go dyskryminują. Próbują się z nim bawić, zaczepią, mówi tak, pani Gosiu, pani wytłumaczy, co on powiedział. Ale próbuję. Blokerem jest nie tyle dzieci, bo moje dzieci wyglądają jak pełnosprawne. Blokerem jest to, że nie mamy zniżek do takich rzeczy jak trampoliny na przykład, parki, nie parki, tylko to są place zabaw, które są z możliwościami sensorycznymi. To są kwoty po 40 zł za godzinę. Przy zasiłkach nie ma możliwości. Mówię, no takie wyjście na hangar, gdzie takie dziecko potrzebuje, on na trampolinach mega rozciąga ścięgna, tak? Bo ćwiczy całe ciałko, bo on się rzuci i wszystkie mięśnie pracują. Tego nie mogę zrobić na przykład na podwórku, bo powiedzą, że to, że mi się po jacuzzi poprzewracało, to po trampolinie by było jeszcze gorzej, a po drugie powiedzieliby, że sprawiam niebezpieczeństwo dziecku, tak? Bo dziecko nie jest na trampolinie, która jest sprawdzona, tak? No, kupując na internecie, one mają jakiś tam atest, tak? Ale one nie mają zabezpieczeń takich, jak ma na przykład hangar 646, że one są obite wszystkim, tak, że on tam się nie uderzy głową o to. To są zwykłe metalowe, tak, no to też nie mogę sobie na taką pozwolić. Więc staram się, żeby chociaż raz w tygodniu poszli na tą trampolinę. Starszy ma mega wyżycie, tak, bo całe emocje po całym tygodniu internatu on wyładowuje w piątek wieczorem albo w sobotę na 2 godziny na tym, bo to są trampoliny, tam jest zjeżdżalnia jakaś, ćwiczy sobie, po prostu ćwiczy. Jak ja im to odbiorę, ja będę miała z powrotem powrót do chorób, tak? A jak pani starszy syn sobie radzi z chorobą brata? Teraz lepiej. Mnie mu się bardzo dużo tłumaczyło. My żeśmy z mężem robili wszystko, żeby on nie zauważył, że jest mocno chory. Staraliśmy się, mąż potrafił stanąć za mną, żeby zasłonił, co my podajemy małemu, tak? Że jest podawany tlen, że jest podawane... Tam poza tlenem miały bardzo dużo różnych wentolinów, nie wentolinów, wszystko pod tymi aparaturami, które są On, delikatnie mówiąc, on ma Berodual, Pulmicort, Ventolin, on ma na bieżąco.
Więc te maski, to wszystko staramy się po prostu, żeby on tego nie widział, jak mu się podaje. Dlatego walczyłam o pokój, tak? Żeby Franek miał to wszystko w miarę sterylnie w jednym miejscu. On ma osobną szafę, ona jest codziennie praktycznie dezynfekowana, żeby tam było czysto, żeby tam było wszystko okej, tak? W jednym pokoju z bratem nie byłoby to możliwe, tak? Gdyby on był razem. Po drugie, choroba i różnica wieku, bo to jest 10 lat, bardzo działała. My na początku, wiadomo, nie zrobiliśmy pochopnie sobie dziecka, bo po pierwsze choroba moja, po drugie choroba synka, która już była wtedy, tak, starszego, więc my bardzo długo rozmawialiśmy z psychologami i z psychiatrami Maksymiliana, więc to mi dało do zrozumienia, że trzeba natychmiast zmienić warunki dzieciom, że muszą mieć osobne pokoje. Na dzień dzisiejszy mieszkanie ma 80 metrów, Maksymilian ma pokój zaraz przy wejściu, a Franciszek ma na końcu mieszkania, żeby przypadkiem nie działali na siebie jak płachtana, delikatnie mówiąc. Bo Franek ma też gorsze dni, gdzie potrafi się rzucać, tak? Max może przyjechać ze złym humorem albo, nie wiem, natęży się jego choroba, więc staramy się, żeby oni mieli swoje osobne, tak? Żeby mieli ten też plac, że jeden jest na przykład tutaj w ogrodzie, a drugi jest u siebie w pokoju i nie mają tych spięć, tych tarć. Ale mówię, do tego były potrzebne warunki, które dla niektórych, no, mam tylko dzięki temu, że mam dzieci chore. Uważam, że połowa tych osób sama nadaje się do diagnozowania. Powiedziałam też jednej mamie, która pisała, że moje dzieci nie wyglądają na niepełnosprawne, więc jej powiedziałam, ja też nie wyglądam na niepełnosprawną, mimo że moje wszystkie możliwe choroby zakreślają się o najgorsze, jakie to jest możliwe. I mówię, wie Pani co, ja bardzo bym chciała, żeby Pani zamieniła się chociażby ze mną na 2 doby. Wzięła mój obowiązek na barki mojego męża, a my byśmy sobie spokojnie poszli nawet do, nie wiem, wyjechali na weekend do spa z mężem. My jesteśmy 7 lat po ślubie, my nigdzie nie wyjechaliśmy razem. Nie wychodziliśmy. Ze 2 razy jako opiekunka mogła przyjść, którą mieliśmy w miarę odpowiedzialną, którą mogliśmy wyjść do kina. Bo nie mamy. Nie mamy wsparcia żadnego z urzędu, żeby był jakiś pracownik, bo są przecież asystenci dla niepełnosprawnych. Oni są potrzebni i oni powiedzieli oficjalnie, my możemy Pani przyznać asystenta dla niepełnosprawności, bo Pani przysługuje do urzędu. W urzędach ja sobie radzę. Więc po co mam zabierać komuś, kto sobie nie radzi w urzędzie pracownika, tak? Ale w domu Ci nikt nie pomoże do opieki nad dzieckiem, żebyśmy mogli sobie nawet spokojnie godzinę kawę wypić, tak? Możemy to zrobić w tygodniu, jak dziecko jest w placówce, jak jest, w przedszkolu, jak nie jest chore i starsze, jak jest w tamtej placówce, tak? Ale to nam się według niektórych nie należy. Szczerze, ja to mieszkanie dostałam jako komunalne tylko na, jak to powiedział bardzo ładnie mąż, żeby nie przeklinać, żeby Cię skreślić z listy, żebyś już więcej nie przychodziła. Żebyś nie zawracała tyłka, że Ty chcesz warunki dla dzieci. Dali mi ten pokój więcej, bo on jest wpisany jako pokój dzienno-rehabilitacyjny, żeby było wytłumaczenie, dlaczego jest o 1 pokój więcej i metraż jest większy, tak? Więc i dali komunalne, czyli stałe, żeby ona już nie miała możliwości też wymiany. I nie przychodziła, nie zawracała im tyłka co 2 lata, tak? Boże, ona ma chore dziecko, bo tak dalej. Nie, bo może jestem jedyną na niewiele matek, które walczą o to, żeby dziecko miało warunki. Bo jeśli ja umrę, to dziecko będzie miało godne warunki. Oprócz tego, że dużo Pani walczy o swoje życie, to słyszę, że bardzo dużo Pani też pomaga innym ludziom, innym osobom. I skąd Pani ma na to siłę jeszcze w tej całej sytuacji? Moja babcia i moja mama miały to do siebie, że wszystkim pomagali. Mimo że nas była 6 dzieci w domu, u babci też była 6, zawsze się pomagało. Jak była kromka chleba, dzieliło się na pół, tak? Ja uważam, że tak, jeśli mi się udaje, to dlaczego mam komuś nie pomóc? Była teraz zbiórka też na Ukrainę. Ja ze swojej zbiórki wypłaciłam pieniądze, dałam rachunki, że jest to za pocztę, czyli te pieniądze powinny zostać tutaj, tak? Ja wpłaciłam na paliwo. Fundacji, która potrzebuje dojechać w głąb Kijowa, zawieźć opatrunki dla żołnierzy. I tak samo będzie, jeśli są licytacje dla dzieci niepełnosprawnych, są na jakieś choroby serduszka, są słynne licytacje 10-milionowe na SMA. I znają mnie z tego, że ja oddawałam te karteczki z kalendarza, bo ja jestem w internecie znana jako pani karteczka. Na Facebooku, jak się ktoś spyta pani karteczka, to wiedzą, że to jest ta dziewczyna, która daje z mężem karteczki dla dzieci. Bo my tam wyliczyliśmy, nie wiem, ponad 800 000, to samo SMA dostało. I jeśli zdarzy się ktoś, że jest mama na ciężką operację, czeka na dziecko i napisze do mnie, Pani Gosiu, mogłaby Pani poratować swoimi karteczkami, ja się od razu włączam. Fajnie to wygląda, bo ja na przykład wymyśliłam inny plan, ponieważ tych karteczek w nieskończoność nie ma, tak? No bo kalendarz ma jednak 365 lub 6 dni i tych karteczek jest mniej, tak?
Jak się je oddaje na dzieci, czy na moje, czy na inne, to tych karteczek ubywa. Więc wpadłam na taki genialny pomysł, że zamiast kosztów wysyłki, na przykład 6,50 czy 8,40, zależy od zwykłego czy ekonomicznego, czy tego priorytetowego listu, czy zagranicznego, ludzie wpłacają cegiełki, które pozwalają mi pokryć do tej samej zbiórki, na którą ja zbieram dla chłopców, bo ja nie chcę mieć nic dla siebie na swoim koncie, tak, żeby mi nikt nie powiedział ktoś, że to jest przychód. Wpłacają cegiełki, które są pocztą i możliwością zakupu nowych kalendarzy. My na kalendarze wydaliśmy, ja mam kosztorys cały, który mam z Allegro i które mam kupione na Elixie, jest 42 000 na same kalendarze. Ale pomyślmy same, my mamy 130 000 na zbiórce, są dzieci, które miały ponad 800 000 z SMA, ze zbiórek z kalendarzy. Czyli te kalendarze naprawdę mają moc. Ja to mówię, że te karteczki mają moc. Więc jeśli uda się uzbierać na przykład pod koniec roku 3000, kalendarze są drogie. Są kalendarze po 1000 zł, niektóre, tak jak 82 dałam ostatnio 1200 zł. Ale był potrzebny, bo chciałam się włączyć dziecka, które ma jednokomorowe serduszko. Chciałam się włączyć i wiem, że ten rocznik idzie, bo to jest tak zwane 50 lat, czyli 72 rok. I w tym roku wszyscy prawie, ten kalendarzyk, mogłabym pokazać, jest tak już. Bo te daty poszły. I tam są cegiełki po 200-300 zł dla tych dzieciaczków. Ja się bardzo cieszę, bo mogę pomóc, tak? Że moim dzieciom nie brakuje dzięki też tym państwu, ale też mogę jeszcze coś pomóc, tak? Dziękuję Wam za przesłuchanie kolejnego odcinka podcastu Mocy. Zachęcam też do tego, żeby w wolnej chwili posłać tę rozmowę dalej. Być może wspólnie uda nam się zwiększyć świadomość związaną z sytuacją rodzin niemobilnych w Polsce. Zapraszam również oczywiście na kanały społecznościowe Stowarzyszenia Mudita, które stoi za tym całym przedsięwzięciem i publikuje różne ciekawe treści dotyczące niepełnosprawności i niemobilności w swoich social mediach. A na koniec dodam tylko, że ta innowacja testowana jest w ramach projektu Innowacje na ludzką miarę 2, rozwój mikroinnowacji w temacie włączenia społecznego, realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki i do usłyszenia.